Za Archolos. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robię się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Proszę, na zdrowie, obyś się zakrztusił. Piłem lepsze. Ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał, a pośrodku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz, że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz z sensem. Ty tam! Stać! Przechodził tędy ostatnio łysy facet? Był ranny i ledwo chodził. Możliwe, że było z nim dwóch innych. Ciągle ktoś tu włazi i wyłazi. Nie płacą mi za zapamiętywanie mord każdego wiejskiego pijaczyny. Jesteś nareszcie. I co, udało ci się coś ustalić? Z tego, co mi powiedział Felix, wygląda na to, że Jorna uprowadziło dwóch ludzi. Dowiedziałeś się, jak wyglądali? Jeden z nich był wysoki i tęgi, a drugi chudy jak szczapa. Wyprowadzili Jorna wschodnią bramą wioski. Tak jak przypuszczałem. Nikt nie zrobiłby takiego bałaganu w pojedynkę. Dziwi mnie tylko, dlaczego Felix ich nie zatrzymał, gdy miał ku temu okazję. Wziął ich za biesiadników odprowadzających pijanego towarzysza do domu. Felix nigdy nie był bystrzakiem. Z drugiej strony, widząc dwóch i to najpewniej uzbrojonych ludzi, wątpię, żeby chciał zgrywać bohatera. Czegoś jeszcze udało ci się dowiedzieć? Polujący w okolicy myśliwy powiedział, że znalazł świeże ślady trzech ludzi, które prowadziły na północ. Wszystko wskazuje na to, że Jorn jest już za murami Archolos. No to mamy problem. Miasto jest duże i Jorn może być praktycznie wszędzie. Będziemy potrzebowali pomocy i to nie byle kogo. Mówiąc o pomocy, jak poszła rozmowa ze starszym? Próbowałem go przekonać, żeby dozbroił wartowników. Rozesłał wieści po okolicy i poinformował straż. Ale Ale ten stary dureń za nic ma naszą znajomość. to co zrobimy teraz? Na wyspie istnieją tylko dwie organizacje, które faktycznie mogą nam pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Obie dysponują wystarczającymi środkami i koneksjami, które mogą być pomocne w odnalezieniu twojego brata. Może jednak pomysł z przeniesieniem się do miasta wcale nie był taki zły. Poszedłbym z tobą, ale muszę załatwić tu jeszcze kilka formalności. Mam jednak dla ciebie małą radę. Z doświadczenia wiem, że na początku warto się trochę pomęczyć, żeby później móc czerpać korzyści. Porozmawiaj z Albynem. Jeśli będziesz dla niego przykładnie pracował, to może sam załatwić ci glejt do miasta. Jakoś sobie poradzę. Wiem, że sobie poradzisz. Sprytny z ciebie chłopak. Tak jak z twojego brata. Nie trać wiary, chłopcze. Jorn jeszcze się odnajdzie. Bez naszej pomocy wątpię. Na mnie już pora. Zostanę tu jeszcze parę dni, ale pewnie niedługo sam wyruszę do miasta. Może za resztę oszczędności załatwię nam jakieś lokum. Jeśli uda mi się dostać do miasta,
Jak cię odnajdę? Odwiedź Syreni Lament. To karczma w dzielnicy portowej. Prowadzi ją moja stara znajoma. Tam będziesz mógł się zatrzymać i tam się spotkamy. Jest na wyspie ktoś, kto nie jest twoim dobrym znajomym? Cóż, mamy szczęście, że mieszkam tu prawie całe życie. Pora wykorzystać te atuty. I jeszcze jedno, na wszelki wypadek staraj się nie rzucać w oczy. Jesteś tu nowy, a nowi łatwo wpadają w kłopoty. Będę o tym pamiętał. W takim razie do zobaczenia niebawem. Trzymaj się. Jest coś, o co chciałbym cię poprosić. Zamieniam się w słuch. Muszę przedostać się do miasta, a skoro ty tam jedziesz, to pomyślałem, że może... Pomogę ci się tam dostać? To prawda, jestem członkiem gildii kupieckiej, ale jeśli nie jesteś obywatelem, to możesz wejść do niego jedynie za specjalną przepustką, wydawaną przez wysoko postawionych urzędników królewskich. Mam jednak pewien pomysł. Gdy odpadło koło z mojego wozu, jedna z beczek, które wypadły, lekko się strzaskała i straciłem całe wino, które w niej przewoziłem. Jeśli się w niej schowasz, to powinniśmy bez problemu przemycić cię do miasta. Co ty na to? Dobrze, w takim razie ruszajmy. Skakuj do beczki i trzymaj się mocno. Drogi na Archolos bywają wyboiste. Jesteśmy na miejscu. Witamy w Archolos. Miasto wina, ryb, kupców oraz ciemnych uliczek, w które lepiej się nie zapuszczać po zmroku. Pamiętaj, że wciąż nie masz przepustki, ani nie jesteś obywatelem, więc raczej unikaj wdawania się w kłopoty i zaczepiania straży. Powodzenia! Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Nie mam tyle czasu, sprawa jest pilna. Rozejrzyj się. Każdy oczekujący ma tutaj pilną sprawę. To obywatelstwo to spory wydatek. Mam rozumieć, że brakuje ci złota? Jeśli nie brzydzisz się uczciwej roboty, to myślę, że coś dla ciebie znajdę. Od czasu pojawienia się tych wszystkich uciekinierów i oportunistów, całe miasto jest pełne odpadków, robali i smrodu. Mnóstwo mieszkańców regularnie składa skargi na te karygodne warunki. Miastu bardzo by się przydał ktoś do pomocy w sprzątaniu. Dam ci najpotężniejsze narzędzie do walki z brudem. Mam zamiatać ci podłogę? Nie podłogę. I nie dla mnie, tylko ulice i dla mieszkańców. Za każde uprzątnięte miejsce dostaniesz 15 sztuk złota. No i oczywiście możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Wysprzątałem wszystko, co się dało. Wspaniale. Oto twoja nagroda. Wygląda na to, że ulice są znacznie czystsze niż gdy rozmawialiśmy ostatnio. Nawet obywatele zaczęli zwracać na to uwagę. Dobra robota. Pokazałeś, że jesteś gotowy do pracy dla miasta. Możemy uznać moją opinię o tobie jako dodatkową referencję. Od niepamiętnych czasów, by zostać obywatelem, Najlepiej było zostać uczniem mistrza czeladniczego. Tak, wiem. Proszę, rozporządzenie Rady numer 487. To powinno odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania.
Jeśli chodzi o zebrane listy polecające, Zobaczmy, co udało ci się zebrać. List polecający od Leona to bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Frida podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Ramona poręczyła za ciebie. Nie mam o niej dobrego zdania, ale poręczenie to poręczenie. Oho, piwowar Tomas. Jego piwo to najlepszy trunek, jaki piłem od lat. Zdumiewające, że udało ci się uzyskać jego wstawiennictwo. Mistrz Tengral osobiście przekazał mi, że okazałeś się bardzo pomocny dla kręgu ognia. Niemożliwe. Albyn wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Rud. Znam go. Pracownik stoczni. Niezbyt pracowity, ale cóż, referencja to referencja i muszę ją uznać. Nie zapomniałem o tym, jak przysłużyłeś się miastu. Ja również za ciebie poręczę. Znakomicie. Daj mi chwilę. Proszę. Oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. Marvin, dobrze cię widzieć całego i zdrowego w mieście. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, co? co z Jornem? Udało ci się czegoś dowiedzieć? Miałem pytać o to samo. Niestety nie zebrałem żadnych nowych informacji. Dalej wszystko wskazuje na to, że Jorn jest gdzieś tutaj. Nie damy rady przeszukać całego miasta sami. Straż nie będzie chciała go szukać, bo nie jest obywatelem. A łowcy wezmą od nas górę złota, a później i tak nie przyprowadzą tego, kogo trzeba, jednocześnie zamykając kontrakt. Może gdyby udało ci się dołączyć do którejś z nich, to byliby bardziej skłonni do pomocy. Mam jeszcze w mieście kilka kontaktów. Jakiś czas już się z nimi nie widziałem. Spróbuję odświeżyć stare znajomości i może od tej strony uda mi się czegoś dowiedzieć o Jornie. Czemu ktoś miałby porywać mojego brata? Znałeś Jorna dłużej niż ja. Nie miał jakichś wrogów? Nie miał na głowie listu gończego? A może wiesz, miał problemy z alkoholem, jak sam wiesz kto. Nie przypominam sobie, żeby był z kimkolwiek skłócony, ani miał jakiekolwiek problemy z prawem. Może po prostu zwietrzył okazję, by mnie okraść. Zobaczył, że wyszedłem, nie wiedział, że Jorn się u mnie zatrzymuje, a gdy wszedł do środka, było już za późno. A może jest coś jeszcze odnośnie twojego brata, o czym żaden z nas nie wie? Nie pozostaje nam nic innego, jak szukać. Może spróbujemy rozwiesić jakieś ogłoszenia o tym, kogo poszukujemy? W ciągu kilku dni miał być kilkudziesięciu ogolonych na łyso żebraków, którzy próbowaliby się pod niego podszywać. To ogromne miasto, pełne biedaków i desperatów. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może uda mi się dowiedzieć czegoś więcej o twoim bracie. Chciałbym dołączyć do gildii. To wiem. Powiedz mi lepiej, czy masz już dokument poświadczający twoje obywatelstwo? Oczywiście. Świetnie. Mogę zobaczyć dokument? Dobrze. Wszystko się zgadza. Teraz konkrety. Udowodnienie obywatelstwa nie oznacza od razu, że zostaniesz członkiem Araxos. Będąc prężnie rozwijającą się organizacją, naturalnym jest, że mamy wielu zewnętrznych wrogów. Z tego względu staramy się nie mieć ich w naszych szeregach. Słowem, musimy cię lepiej poznać, aby zadecydować, czy się nadasz. Powiedz tylko, co mam zrobić. Porozmawiaj z naszymi ludźmi, poznaj ich, a gdy będą czegoś potrzebować, pomóż im. Gdy uda ci się coś zdziałać, wróć do mnie, a sprawdzimy, co o tobie mówią. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Pomogłeś Ernesto odzyskać pieniądze od Bodowina. Nieźle, jak na początek. Helga twierdzi, że pomogłeś jej się pozbyć jakichś obwiesi z karczmy. Wspomniała też, że dałeś radę aż 3 naraz. To nie było trudne.
Byli całkiem zalani w trupa. To nie ma znaczenia. Nie jeden strażnik miejski mógłby się od ciebie nauczyć, jak radzić sobie z takimi mentami. Dobra robota. Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. Osobiście dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Armar przekazał mi, że dzięki twoim działaniom możemy liczyć na regularne dostawy ryb za niewielką cenę. Dobrze wiedzieć, że oprócz ochrony naszych interesów, mógłbyś też zajmować się pozyskiwaniem dla nas nowych kontaktów. Zrobiłeś dużo więcej, niż od ciebie oczekiwałem. Musi ci bardzo zależeć na dołączeniu do nas. Czy to znaczy, że zostałem przyjęty? Myślę, że znajdzie się dla ciebie miejsce wśród naszych gońców. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz się podpisać kontrakt. Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Czeka na ciebie na zewnątrz. Gdy tylko skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Robi się. Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się. Co to za zebranie? Widzisz, sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii, ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. Nie wierzę. Proszę, mamy tu niedowiarka. Trzeba coś z tym zrobić, panowie. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. I co? Zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry pomysł. Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić do dna. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Niech wam będzie. Bogowie, co to jest? Trunek godny najemnika Araxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Dobra, nie ma więcej. W takim razie wasza kolej, panowie. Prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. Chrzest wody za tobą. Chrzest wody? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą wokół. Jak tam? Picie już działa? Nie, ani trochę. Tak, widzę. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, a to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia! Dobrze, dobrze. No, próbuj. Jak ci się podoba bycie członkiem Araxos? Jest to ciekawe doświadczenie. Błąd. Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Co? Jestem Nie. Najpierw uroczysta przysięga. ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji i będę stawał za nimi murem,
Choćby mnie chmara orków goniła. Świetnie. I to mi się podoba. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej. No dobrze, koniec tego dobrego. Idź się przespać. Najlepiej w jakimś ciepłym miejscu, żebyś się nie przeziębił na samym starcie. Dobrze, się robi. Ale cię wzięło. Normalnie to bym ci kazał z samego rana udać się do Lorenzo po pierwsze zlecenie. Ale pewnie nie będziesz wtedy tego pamiętał. Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby przekazać ci wszystko, co potrzebne. Skoro formalności związane z twoim dołączeniem mamy już za sobą, to myślę, że najwyższy czas, by zlecić ci twoje pierwsze gildyjne zlecenie. Od dłuższego czasu mamy problem z lokalnymi przemytnikami. Obiło mi się też o uszy, że poszukujesz swojego zaginionego brata. Tak się składa, że przemytnicy ostatnio zrobili się wyjątkowo zuchwali i podobno zaczęli handlować nawet żywym towarem. Jak możesz się domyślić, ich działalność jest dla nas wyjątkowo nie na rękę. Jesteś nowy w mieście, mało kto cię zna. Dużo łatwiej wtopisz się w tłum niż moi pozostali ludzie. Kto wie, może ta grupa ma coś wspólnego ze zniknięciem twojego brata. A jeśli nie, to w ramach nagrody za twoją pomoc wyznaczę kilku zdolnych łowców, by rozpoczęli poszukiwania. Jako że to twoje pierwsze zadanie, przydzielam ci do pomocy jednego z bardziej doświadczonych najemników, Karamona. Powinien już czekać na placu przed gildią. Będzie obserwował twoje poczynania i w razie potrzeby udzieli ci pomocy. Możesz mu zaufać, to świetny wojownik i uczciwy człowiek. Chodź za mną. Byłbym zapomniał. Lorenzo wyraźnie rozkazał, że mamy przebrać się w neutralne ubrania. Neutralne ubrania? No wiesz, najlepiej takie, które by nie krzyczały do wszystkich: hej, popatrzcie na mnie, jestem z gildii! Ruszajmy. Lepiej tego nie robić. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wejdź do środka i porozmawiaj z karczmarką. Jeśli nie uda ci się od niej nic wyciągnąć, proponuję zagadać pozostałych gości. Wiesz coś o przemytnikach? Po co właściwie ci ta informacja? Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem mojego brata. Tak, twój wuj mi coś o tym wspominał. Dobrze, powiem to tylko ze względu na to, że was znam i wydajesz się dobrym chłopakiem. W porcie, w pobliżu dźwigów, poszukaj faceta o imieniu Finbar. Rozpoznasz go po kruczo-czarnych włosach. Słyszałam, że zna kilka osób. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Nie chcę ryzykować. Myślisz, że przemytnicy są niebezpieczni? W dzisiejszych czasach wszyscy są na tyle zdesperowani, że mogą stać się niebezpieczni. Lepiej na siebie uważać i nie szukać sobie wrogów. Musimy szukać Finbara. Podobno kręci się w pobliżu dźwigów w porcie. W końcu jakiś konkretny trop. Z tego co pamiętam, 2 dźwigi znajdują się w pobliżu tego drewnianego molo. Jeden był jeszcze chyba obok stoczni. Nie ma co tracić czasu. Rozdzielmy się. Przeszukaj teren w pobliżu molo, a ja udam się w stronę stoczni. Ani kroku dalej. Mamy tutaj miejsce zbrodni. Proszę nie naruszać spokoju ciała. Naprawdę muszę przyjrzeć się temu ciału. A więc jesteś medykiem, tak? Oczywiście, spojrzyj na ciało. Chociaż jestem pewny, że jest już za późno, by mu pomóc. Włosy są czarne. W kieszeni był jakiś list. Nawet nie było pewności, że to właśnie on podkradał towary. Mogliście mnie uprzedzić, zanim wpadliście na ten genialny plan, by go po prostu zabić. Macie szczęście, że chociaż udało wam się załatwić ten drugi problem. Mój łeb. Spokojnie, chłopcze, spokojnie. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Jesteś z gildii kupieckiej, prawda? Uwierz mi,
Nie chcesz mnie zabijać. Przed chwilą to ty próbowałeś zabić mnie. Wyglądasz mi na człowieka interesów. Potrafisz rozpoznać dobrą ofertę i dobyć targu. Mam coś, co mogę ci zaoferować w zamian za moją wolność. Twój kolega kręcił się w pobliżu naszego miejsca przerzutowego. Ujmijmy to tak, czeka go niezbyt przyjemna niespodzianka. Jeśli zależy ci na jego życiu, to mogę cię do niego zaprowadzić i porozmawiać z moimi kolegami, by puścili was wolno. Na koniec wszyscy rozejdziemy się w swoje strony i zapomnimy o całej sprawie. Dlaczego zabiliście Finbara? A nie usłyszałeś, że właśnie dokładnie o to samo zapytałem moich towarzyszy? Jeśli to cokolwiek zmienia, to zdziwiło mnie to nawet bardziej niż ciebie. Finbar był dobrym chłopakiem i nawet go lubiłem. Po prostu okradał nie tych, których powinien i okradani postanowili się zemścić. Czyli to wy zajmujecie się przemytem? Gdyby nie my, to połowy portu nie byłoby już stać na solidny kawałek ryby na obiad. Te wszystkie podatki na wojnę, na króla, na straż, na władców wyspy, no i oczywiście niezliczone cła gildii kupieckiej. Przemyt pozwala rozdysponować dobra tak, żeby każdy z nich skorzystał. A przy okazji pozwala zarobić trochę sprytniejszym osobom kilka złotych monet. Ja z chłopakami odpowiadam jedynie za to, żeby towar bezpiecznie dotarł z portu do magazynu. To, co dzieje się z nim wcześniej i później, niezbyt mnie interesowało. Kto jest waszym przywódcą? Myślisz, że znam jakieś imiona? Ja nawet nie wiem, kto dostarcza te towary do portu. A co dopiero kto tym wszystkim zarządza. Uwierz mi, nie nadstawiałbym karku dla nikogo innego niż ja sam. Póki co daruję ci życie. Ale zaprowadzisz mnie teraz do Karamona, a później jeszcze sobie trochę porozmawiamy. Wiedziałem, że damy radę się jakoś dogadać. Chodź za mną. Mówiłem wam. To Pablo ściągnął na nas gildię kupiecką. Trzeba go było załatwić razem z Finbarem, tak jak proponował szef. Dobrze wiedział o waszych kradzieżach. Teraz już się nie wywiniecie. Zaszło tutaj jakieś nieporozumienie. Teraz cię załatwię. Dobrze, że się zjawiłeś. Mogło być ze mną kiepsko. Musieli mnie obserwować od dłuższej chwili i czekać na dogodny moment do ataku. Wygląda na to, że powinienem też podziękować twojemu przyjacielowi. To Pablo, jeden z przemytników. Wytłumaczysz mi, co tutaj się dzieje? Mieliśmy się ich pozbyć. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Przemytnicy nie są jedną złożoną organizacją, ale kilkoma grupami, które zajmują się transportowaniem towarów z miejsca na miejsce. Nikt nie zna nikogo poza swoim najbliższym kręgiem. Rozumiem. Czyli ci tutaj musieli być tylko zwykłymi płotkami. W takim razie mamy problem. Lorenzo nie będzie zadowolony, gdy dowie się, że nie doszliśmy do sedna tej sprawy. No i musimy jeszcze zdecydować, co z nim. Nie musicie nic ze mną robić. Bądźmy rozsądni. Zgodnie z obietnicą zaprowadziłem cię do twojego kolegi. Najwyraźniej moi koledzy odebrali to jako znak, że ich zdradziłem. Po tym, co usłyszałem, moja współpraca z przemytnikami jest już raczej zakończona. Dlatego mam dla was kolejną propozycję. Znacie to powiedzenie, wróg twojego wroga i tak dalej. Pokażę wam, z którego miejsca docierały do nas towary, a wy, w zamian za pomoc, załatwicie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł ukryć się przed dawnymi pracodawcami. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tych towarach. Sam wiesz jak jest. Wolałem zachować co nieco dla siebie. Gdybym wszystko od razu ci wygadał, nie miałbym już nic więcej na wymianę. Umowa stoi. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek. Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. Daj znać, gdy będziesz gotowy odpływać. Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Nie masz dokąd uciec. Gadaj, co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wejdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, no ale mnie wyśmiali.
Nic więcej nie wiem! Nie zrobiłem nic złego! Proszę, nie róbcie mi krzywdy! Dobra, uciekaj stąd. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? Próbuję odszukać mojego porwanego brata. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy, a gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zaszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. Wracając do naszej umowy, nieźle się spisałeś. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. To jak? Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Podoba mi się twoja oszczędność w słowach, chłopcze. Jeśli czegoś nie powiesz, to nikt nie będzie mógł później się na to powołać. Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były rozkazy? Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się bardzo pozytywna w skutkach. Kto wie, co uda nam się z niego wyciągnąć. Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć o staroświeckim Roderichu i jego straży. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta, a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop czy poszlakę. Dobra robota, Marvin. To właśnie takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoja nagroda. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem.
Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu, ale z tego co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermara. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz? Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. Doskonale. Przekażę go Garosowi i jego chłopcom. To ja, Jorn! Co to za głupie żarty? Dostrzegliśmy go przy grupce uchodźców. Od razu pomyśleliśmy o twoim bracie, gdy go zobaczyliśmy. Marvinie, w końcu się widzimy! To nie mój brat. Naprawdę? Tak, to nie jest Jorn. To jest jakiś krętacz. Coś podobnego. Dlaczego nas okłamałeś? Gdy zapytaliście mnie o to, czy jestem bratem Marvina, pomyślałem, że to moja szansa. Jedno małe oszustwo dzieliło mnie od zostania kimś w tym mieście. Myślałeś, że mnie nabierzesz? Brzydzę się twoim podejściem i nie zamierzam ci pomagać. Masz chociaż pojęcie, kim jest mój brat? Czy dowiedziałeś się o nim dziś? Ja nie znam żadnego Jorna. Co za kretyn. Nie powinniśmy go przyprowadzać. Lepiej idź na spacer, a my zaraz odprowadzimy tego głupka. Jak cicho. Są na to. Hej, Jesteś, bardzo dobrze. Mamy sprawy do obgadania. zrobiłem coś nie tak? Wręcz przeciwnie. Nie najgorzej poszła ci robótka z przemytnikami. A jak ktoś pokazuje, że potrafi coś załatwić, to zasługuje na nagrodę. Po wymianie zdań z innymi wpływowymi członkami Araxos zdecydowaliśmy się awansować cię na starszego gońca. Teraz pozostaje ci udowodnić, że nie jest to błędna decyzja. Bez obaw, takie nagrody skutecznie motywują do dalszej pracy. Mam tylko nadzieję, że wyższy stopień wiąże się z większymi wypłatami. Jak najbardziej. Na tyle sporymi, że bez wątpienia będzie cię stać na lepszy sprzęt. Udaj się w tej sprawie do Ingora, przedstawi ci nową ofertę. Potrzebuję pancerza. Pniesz się po szczeblach kariery, więc masz coraz wyższe wymagania. Moim zadaniem jest im sprostać. Słyszałem historię o osobie zajmującej się znikaniem ludzi. Podobno jakiś czas temu siedzieliście razem w karczmie. Razem z Pablo i Finbarem. Znikanie ludzi. A jeśli mogę wiedzieć, to czemu o to pytasz? Możliwe, że przewoził porywacza mojego brata. Wchodzisz na niebezpieczny grunt, chłopcze. O ile Janik jest w porządku, to ludzie, z którymi pracuję, to w większości straszne szumowiny. Pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Facet, którego szukasz, to Janik. Zazwyczaj można go spotkać w ustroniu żeglarza. Najłatwiej tam dotrzeć, kierując się na północ od spalonego młyna. Jeśli potrzebujesz zaszyć się w cieniu lub po prostu ulotnić, to jest idealną osobą. Potrafi dostarczyć ludzi w najmniej uczęszczane zakamarki wyspy, stąd te teksty o znikaniu ludzi. Wiesz coś o tym wielkim facecie, z którym Janik wyruszył? Pierwszy raz go na oczy widziałem i jeśli mam być szczery, to mam nadzieję, że ostatni. Wygląda, jakby mógł przeciąć człowieka na pół. Dzięki za pomoc. Ruszam kontynuować poszukiwania. Gdy będziesz już rozmawiał z Janikiem, to nie wspominaj mu, że to ja cię przysłałem. Powiedz, żeby zabrał cię tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. To coś w rodzaju hasła, z którego korzystają jego klienci. Niezwykle ceni sobie skrytość i wolałbym, żeby nie wiedział, że to ja ci o tym wszystkim powiedziałem. No i jeszcze jedno. Radzę ci być bardzo ostrożnym. Sprawy, w które zaczynasz się mieszać, są naprawdę niebezpieczne. Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Zanim wypłyniemy, musisz wiedzieć, że miejsce, do którego cię zabiorę, nie będzie ci tak łatwo opuścić. A nawet jeśli by ci się udało, nie będziesz już tym samym człowiekiem. Co masz przez to na myśli? To prawdziwy raj dla wszelkiej maści łotrów, którzy bez pytania poderżną ci gardło tylko dlatego, że nie przypodobała im się twoja buźka.
Możesz mi wierzyć, kolego. Dzielnica portowa w Archolos to spacerek po łące pełnej kwiatów w porównaniu do tej speluny. W takim razie nie mogłem lepiej trafić. Bandziory to moja specjalność. Jesteś gotów wyruszać? Nie ma czasu do stracenia, ruszajmy. No, to byłoby na tyle. Koniec trasy. To mi nie wygląda na speluny bandziorów, tylko na jakieś bagna. Ze wschodu wieje silny wiatr, a prąd spycha moją łajbę na skały. Dalej musisz iść sam. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia. Raczej będziesz go potrzebował. No, zmykaj już, bo nigdy nie naprawię tego żagla. Jeśli uda ci się dotrzeć do przystani w jednym kawałku, pozdrów ode mnie Corteza. Może staruszek jeszcze mnie pamięta. Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Lorenzo pozwala wam w ogóle wychodzić z miasta, odkąd zabrano wam wszystkie statki? Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz? Jestem jednym z przemytników. Przemytników? Wiesz, ile osób na tej wyspie zajmuje się przemytem towarów? Chciałem zaproponować Cortezowi regularne dostawy żywności, alkoholu i bagiennego ziela. I ja mam w to uwierzyć. Ciekawe, jak zareaguje, gdy dowie się, że przez ciebie stracił taką ofertę. Dobra, co mi tam szkodzi? Najwyżej to on cię zabije, a nie ja. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Mogę liczyć na nagrodę? Tak, w nagrodę mój miecz nie wypruje twoich flaków na podłogę. Co wiesz o porwaniu Jorna? Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi.